Cześć! Mój syn kilka miesięcy temu odwiedził kolegę, który pochwalił się goglami wirtualnej rzeczywistości. Model, który posiadał kolega, to MetaQuest 3. Po tej wizycie nie było dnia, żeby nie przeżywał i nie opowiadał, jaka to świetna zabawa. Sam miałem okazję bawić się namiastką czegoś takiego, a mianowicie wiele lat temu zakupiłem za kilkanaście złotych Google Cardboard. To takie kartonowe gogle, do których wkładało się smartfona i po zainstalowaniu odpowiednich aplikacji można było wejść w świat wirtualnej rzeczywistości. Początkowy efekt był niesamowity, ale zachwyt trwał chwilę, bo jakość obrazu i odświeżanie ówczesnych ekranów smartfonów szybko zniechęcały do dłuższej zabawy. Poza tym, poza rozglądaniem się w wirtualnej przestrzeni, nie oferowały one żadnej większej interakcji. Do pomysłu syna, aby zakupić to, co ma kolega, podchodziłem z dużą niechęcią, głównie ze względu na zaporową dla mnie cenę, która oscylowała w granicach 3000 zł i świadomością, że to zabawka zapewne na chwilę. Syn nie dawał mi spokoju i postanowił, że uzbiera pieniądze i kupi o około połowę tańszą, starszą wersję tych gogli Oculus MetaQuest 2, która swoją premierę miała już 14 lat temu. W końcu zainteresowałem się tematem i zacząłem badać, co ten sprzęt tak naprawdę oferuje i byłem coraz bardziej zaciekawiony, czy to naprawdę takie fajne jak w wielu recenzjach, które znalazłem na YouTubie. Syn w końcu oświadczył, że spienięży część swoich zabawek, którymi się już nie bawi i poprosił mnie, abym mu pomógł zakupić ten starszy model. Niewiele brakowało, a kupiłbym MetaQuest 2, ale przypadkiem obejrzałem na kanale Kuby Klawitera film, że Meta prowadzi przedsprzedaż nowego modelu MetaQuest 3S i jest on w bardzo atrakcyjnej cenie. Okazało się, że ten model gogli VR jest czymś pomiędzy wersją drugą a trzecią i kosztuje nawet mniej niż wersja druga, którą bez problemu można było dostać od ręki choćby na Allegro. Przewaga modelu 3S nad dwójką to przede wszystkim nowszy i mocniejszy procesor, układ graficzny, wielkość pamięci RAM, pojemność akumulatora oraz podgląd otoczenia, który w modelu 2 jest w odcieniach szarości. Natomiast różnica pomiędzy modelem 3S a 3 to głównie troszkę mniejsza rozdzielczość obrazu na niekorzyść 3S. Jako ciekawostkę dodam, że pomimo mniejszej pojemności akumulatora w modelu 3S, model 3 posiada deklarowany czas pracy kilkanaście minut krótszy. Pozostałe parametry jak pamięć RAM, procesor i układ graficzny są identyczne. Stwierdziliśmy, że cierpliwość się opłaci i zamówiliśmy model 3S w wersji ze 128 GB w przedsprzedaży z oficjalnej strony Meta. Cena wynosiła 330 €, czyli w przeliczeniu wyszło około 1500 zł. To nadal bardzo atrakcyjna cena, ponieważ ten model na Allegro aktualnie kosztuje około 1900 zł. Dostępna jest też wersja 256 GB za 440 €. Meta wysyłkę pierwszych egzemplarzy dostępnych w przedsprzedaży miała rozpocząć od 15 października, a szacowany czas dostawy miał być na 18, czyli w zeszły piątek. Jakież było moje zdziwienie, gdy już 16 kurier dostarczył nam przesyłkę. W opakowaniu są dwa kontrolery Touch Plus, gogle, wkładka dystansująca dla osób noszących okulary korekcyjne, kabel USB-C i ładowarka. Uruchomieniem zajął się mój syn. Wszystko jest bardzo intuicyjne, instrukcje są po polsku, więc wystarczy czytać i wykonywać polecenia ze zrozumieniem i po chwili można zacząć zabawę. Pamiętajcie, żeby najlepiej wcześniej zainstalować aplikację Meta Horizon na smartfonie i założyć sobie tam konto, które będzie powiązane z naszymi goglami. Aplikacja umożliwia nam m.in. wygodny zakup i pobieranie aplikacji, które zainstalują się na naszych goglach, ale także, jeżeli posiadamy dzieci, stworzyć im konto, które będzie pod Waszym nadzorem. Meta pozwala na korzystanie z gogli od 10 roku życia i w przedziale 10 do 12 lat musicie takie konto założyć im sami. Natomiast od 13 roku życia dzieci mogą takie konto stworzyć same i mogą, ale nie muszą korzystać z gogli pod nadzorem rodziców. Oczywiście dostępne gry i aplikacje będą dostosowane do ich wieku. Dodatkowo smartfon, który jest sparowany z goglami, umożliwia za pomocą aplikacji Meta Horizon podgląd i nagrywanie w czasie rzeczywistym tego, co widzi osoba w goglach. Oczywiście gogle są też zupełnie samodzielnym urządzeniem i możemy te rzeczy robić w panelu, który wyświetla nam się przed oczami. W
Wrażenie z używania tego urządzenia jest niesamowite. Porównałbym to z rewolucją, jaką wniosło Nintendo nowym sposobem sterowania w grach prawie 20 lat temu w konsoli Wii. Zrobiło to wtedy na mnie podobne wrażenie. Momentami czuję się, jakbym był we śnie, w którym latam, spadam, skaczę, pływam i mogę tych wszystkich nierealnych rzeczy dotknąć, chwycić, obejrzeć z bliska, przestawić, rzucić. Jeżeli boicie się, że poobijacie się o meble w salonie i coś zniszczycie wymachując rękami, to spokojnie, bo cały system jest bardzo dobrze przemyślany i możemy wyznaczyć sobie granice na podłodze, aby gogle w porę wyłączyły widok z gry i włączyły podgląd prawdziwego otoczenia. Oczywiście warto wziąć margines i uwzględnić zasięg rąk, bo w naszym przypadku nie obyło się bez solidnego uderzenia kontrolerem w mebel. Ej! Jest gniecenie. Czas działania na pełnym naładowaniu akumulatora jest zgodny z deklaracją producenta i rzeczywiście wynosi około 2,5 godziny. Dla niektórych minusem może być czas pełnego naładowania od zera, bo wynosi około 2 godzin. Ale osobiście myślę, że to odpowiedni wynik, aby nie przesadzać z używaniem tej zabawki, bo potrafi wciągnąć bez reszty. Gogle Meta Quest to obecnie najpopularniejsze tego typu urządzenie na rynku. Aktualnie przy zakupie gogli otrzymujecie w gratisie grę Batman Arkham Shadow, która dostępna będzie do pobrania od 22 października. Gdyby ktoś z Was chciał zakupić takie gogle, to pod filmem macie link, dzięki któremu przy zakupie otrzymacie dodatkowo $30 na zakupy aplikacji w sklepie Meta Horizon. Napiszcie w komentarzu, czy bawiliście się już czymś takim i jakie były Wasze wrażenia. Jeżeli macie jakieś dodatkowe pytania, to piszcie w komentarzu. Postaram się w miarę możliwości szybko na nie odpowiedzieć. Do zobaczenia. Cześć!